Kolejny miesiąc za nami. Co to oznacza? Oczywiście podsumowanie miesiąca najgorętszych wydarzeń z branży technologicznej i gamingowej, a działo się naprawdę sporo. Przykładowo pewna osoba zaprojektowała kartridże na gry ze Steama, a inny szaleniec nie tylko odpala GTA 3 i GTA Vice City w GTA San Andreas na telewizorze, ale także stworzył portale między tymi grami. Powiem więcej, pojawiło się nawet mobilne PlayStation 4 DIY. Zanim jednak o tym wszystkim porozmawiamy, no to najpierw subskrybujcie nasz kanał, żeby zawsze być na bieżąco, zostawcie zasięgową łapeczkę w górę, będziemy niezwykle wdzięczni, a w komentarzu napiszcie, oby było taniej. Dlaczego? No bo od podwyżek sobie zaczniemy. Złe wieści dla osób planujących upgrade komputera. Według tajwańskiego Economic Daily Nvidia po raz trzeci planuje podwyżki pakietów GPU oraz pamięci, które są sprzedawane producentom. Podwyżki mają wynieść od 20 do nawet 30% i objąć dużą część oferty, w tym układów z pamięciami GDDR6 oraz GDDR7. Nie oznacza to jednak, że ceny w sklepach wzrosną dokładnie o tyle samo, bo tutaj różnice mogą być spore. Natomiast widać też pierwsze reakcje w chińskich sklepach, gdzie nie tylko poszczególne egzemplarze kart graficznych podrożały, ale też część sprzedających kompletnie wycofała je ze swojej oferty, żeby poczekać na to, jakie będą cenniki, a następnie dopasować je do panujących standardów. Jest to dosyć spodziewane zagranie, ale ogólnie ruchy widać już nie tylko u naszych dalekich kolegów ze wschodu, bo obserwując różne miejsca, da się zauważyć reakcje na niepokojące informacje nie tylko poprzez ceny, ale także poprzez działanie na giełdzie. Zapytacie jednak, co temu wszystkiemu zawiniło? No jak żeby inaczej, ceny pamięci. Patrząc na Samsunga, podwyżki cen DRAM-u sięgają nawet 20%, a kości GDDR7 o pojemności 3 GB są obecnie nawet trzykrotnie droższe od wersji 2 GB. Co gorsza, problemy z dostępnością pamięci mogą potrwać podobno nawet do 2028 roku, a przynajmniej tak sugerują analitycy. Skutki odczują jednak nie tylko klienci Nvidia, ale też osoby kupujące sprzęt AMD, Intela, ogólnie komputery czy też konsole. Tak z czystej ciekawości w ogóle rzucimy sobie okiem na ceny mojej karty graficznej i okazuje się, że od momentu włożenia jej do komputera podrożała ona o jakieś 400 do 500 zł, a podejrzewam, że od momentu premiery ta podwyżka jest znacznie wyższa. A jak to wygląda u Was i czy Wasz gamingowy majątek rzeczywiście dosyć mocno wzrósł? Dajcie znać w komentarzach. Teraz przechodzimy do nieco bardziej nostalgicznych wiadomości, bo może trudno w to uwierzyć, ale prawdziwa legenda budżetowego grania, czyli GeForce GTX 1060, skończył niedawno 10 lat. Ten kultowy układ debiutował dokładnie 19 lipca 2016 roku z ceną startową $249. Jego gigantyczny sukces polegał na tym, że oferował wydajność ówczesnego flagowca, czyli GTX 980 za mniej niż połowę ceny rynkowej. To był zdecydowanie strzał w dziesiątkę, który absolutnie zdominował rynek. Wystarczy wspomnieć, że 1060 utrzymywała się na pierwszym miejscu w ankietach sprzętowych Steama przez absolutnie rekordowe 59 tygodni od grudnia 2017 roku do października 2022 roku. Oryginalna, najpopularniejsza wersja tej karty oferowała nam 6 GB pamięci GDDR5, 1280 rdzeni CUDA, no i zadowalała się przy tym skromnymi 120 W mocy. Jednak przez lata obecności na rynku Nvidia wycisnęła z tego chipu dosłownie wszystko, serwując nam masę nietypowych wariantów. Mieliśmy na przykład tańszą wersję 3 GB, ale pojawiły się także odświeżone modele z szybszymi pamięciami GDDR5X, a nawet specjalna edycja 5 GB stworzona wyłącznie z myślą o chińskich kawiarenkach internetowych. Znalazł się także model dla górników kryptowalut, mianowicie P106, który był pozbawiony jakichkolwiek złącz wyjść. Natomiast z ciekawostek, zaglądając sobie teraz na ankietę Steam, można zauważyć, że 1060 wciąż znajduje się w około 1,5% komputerów i zajmuje pozycję tuż za RTX 5080. Kolejny gorący temat ze świata sprzętu gamingowego w lipcu dotyczył nadchodzących kart RTX 50 Super, bo choć podobno układy trafiły już do partnerów Nvidia, no to jednak ich debiut został wstrzymany. Problemem w żadnym wypadku nie są jednak rdzenie graficzne, lecz znowu niedobór 3 GB kości pamięci GDDR7, tych samych, o których wspominałem w kontekście podwyżek cen. To właśnie dzięki nim na przykład taki RTX 5080 Super miałby dysponować w teorii 24 GB VRAM-u, co jednocześnie byłoby sporym argumentem dla klientów, graczy, aby taką kartę zakupić. Pamięci te trafiały jednak przede wszystkim do sektora sztucznej inteligencji, bo Nvidia ma kierować najcenniejsze zasoby do bardziej dochodowych akceleratorów AI, przez co rynek konsumencki po raz kolejny schodzi na dalszy plan. Co w ogóle warto podkreślić, patrząc na przecieki z kalkulatora Seasonic, no to te nowe karty graficzne z serii Super miałyby konsumować ze względu na większą pamięć także więcej prądu. W przypadku RTX 5080 Super pobór energii w teorii miałby osiągać aż 415 W, czyli o około 55 W więcej niż w standardowym RTX 5080. Niemniej na debiut takich kart graficznych na pewno przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać, ale pojawia się też inne pytanie związane z tym, jakie byłyby ceny takich układów, biorąc pod uwagę, że wszystko idzie do góry. Nvidia już jakiś czas temu ukryła przed graczami kluczową temperaturę w kartach z serii RTX 50, ale prawda właśnie wyszła na jaw. Natomiast zanim pogadamy sobie tutaj o detalach, to dajcie znać w komentarzach, czy regularnie
aktualnie monitorujecie temperatury swoich komponentów. W każdym razie, w nowych kartach zablokowano programom takim jak GPU-Z czy MSI Afterburner dostęp do odczytu temperatury hotspota, czyli najgorętszego punktu rdzenia. Ale to, że taka temperatura się nie pojawia, nie oznacza, że sam czujnik wyparował. Nic z tych rzeczy, ponieważ brazylijscy serwisanci użyli wewnętrznego oprogramowania diagnostycznego NVIDIA o nazwie MODS, by odczytać ukryte dane na karcie graficznej RTX 5070 Ti. Co z tego wyszło? Wyniki są niestety niepokojące. W systemie Windows karta raportowała bezpieczne 67 do 68 stopni Celsjusza. Tymczasem ukryty czujnik hotspot pokazywał od 104 do aż 107 stopni, jednocześnie przekraczając limit termiczny i zmuszając rdzeń do obniżania taktowań. Powodem była wyschnięta fabryczna pasta, no i zły kontakt chłodzenia z rdzeniem. Po wymianie pasty jednak spadek nie był radykalny, ponieważ zeszliśmy do okolic 100 stopni. Tym samym serwisanci ostrzegli, że bez widoczności hotspotu gracze nie zauważą problemów z chłodzeniem, co może prowadzić do przedwczesnych awarii kart graficznych. Gracze zresztą niedługo po otrzymaniu informacji, że takie coś można jednak sprawdzić, zaczęli monitorować swoje karty graficzne, no i dane też były nieszczególnie ciekawe. Niektórzy posiadacze RTX 5080, dajmy na to od marki Colorful, osiągają na hotspocie około 100 stopni. Inni użytkownicy na swoim RTX 5090 zauważyli nawet aż 112 stopni Celsjusza w hotspocie. Różnice względem standardowych odczytów są zatem spore i dają do myślenia, że nasz komputer może być gorętszy niż podają oficjalne dane z dostępnych pod ręką czujników oraz wskazań. Dlatego też, jeżeli macie możliwość, to zweryfikujcie, jak wasza karta graficzna właśnie na hotspocie się zachowuje. Wokół sprzętu Valve nie brakuje kontrowersji. Steam Machine, którego sam posiadaczem jestem, miał być wstępnie naprawdę ciekawym komputerem, ale najpierw wystrzelił on z ceną, a później niestety rozczarował wydajnością. Niemniej mimo krytyki, wysokiej ceny i wspomnianej niskiej mocy, Steam Machine podobno sprzedaje się zaskakująco dobrze. Według branżowych analiz opartych o cotygodniową listę bestsellerów na Steam, Steam Machine zajmuje drugą pozycję, ustępując miejsce jedynie Counter-Strike'owi 2. I na tej podstawie oszacowano, że Steam Machine generuje od 10 do 18 milionów dolarów przychodu tygodniowo. Przekładałoby się to na sprzedaż w okolicach od 12 do 15 tysięcy egzemplarzy w jednym tygodniu. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. Około 65% klientów ma podobno wybierać model bazowy za 1049 dolarów, a pozostałe 35% sięgają po droższą wersję wycenioną na 1349 dolków. I gdyby takie tempo się utrzymało, to od momentu debiutu przez 12 miesięcy moglibyśmy mówić o łącznej sprzedaży w okolicach od 600 do nawet 750 tysięcy egzemplarzy Steam Machine. Trzeba jednak pamiętać, że są to wyłącznie szacunki, a zainteresowanie po premierze zazwyczaj wyraźnie spada. Biorąc jednak pod uwagę chłodne przyjęcie zarówno wydajności, jak i ceny, no to wyniki i tak robią wrażenie. Moim zdaniem warto też zadać sobie inne pytanie, mianowicie, czy wszyscy, którzy zdecydowali się na zakup Steam Machine, aktualnie posiadając ten sprzęt w domu, są z niego zadowoleni, a poza tym, czy taka popularność nowej parowej maszynki przyczyni się do tego, że już niedługo na rynku zadebiutuje sporo różnych innych opcji w formie takiego małego komputera, które będą oparte o Linuxa, bo chyba w dużej mierze o to chodzi, aby Steam Machine stał się takim motorem napędowym dla Linuxa w gamingu. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak taki standardowy komputer mógłby się zachowywać w momencie, gdyby był zasilany klasycznymi bateriami AA? Podejrzewam, że nie. Natomiast na świecie znajduje się osoba, która stwierdziła, że musi coś takiego sprawdzić, no i okazało się, że jest to możliwe. Za projektem stoi twórca o pseudonimie Uvos Lab i początkowo planował on wykorzystać do tego aż 400 baterii. Jednak komputer z procesorem AMD wymagał wyłącznie 192 baterii, aby wszystko ruszyło. Ogniwa umieszczono na 3 specjalnych, powycinanych z drewna tackach po 64 sztuki i generalnie umieszczenie tych wszystkich baterii było dosyć karkołomne, ponieważ temat się rozpadał, więc ostatecznie eksperyment nie obył się bez taśmy, która wszystko spięła w całość. Generalnie upraszczając temat, wyglądało to następująco. Najpierw baterie łączono szerogowo, a następnie pakiety tych baterii spinano równolegle. No i taka druciarska, eksperymentalna robota zasilała konwerter z DC do ATX, który był wpięty bezpośrednio do płyty głównej AM4. Ogólnie sam komputer korzystał właśnie z procesora AMD Ryzen ze zintegrowaną kartą graficzną, a poza tym warto zaznaczyć, że nie było tutaj także żadnego nośnika danych, ponieważ Linux Hannah Montana, który wyglądał dosyć osobliwie, został uruchomiony bezpośrednio z pendrive'a. Cały eksperyment troszkę potrwał, no bo wiadomo, najpierw wszystko trzeba było złożyć, a później naturalnie przetestować. No i maszyna połączyła się z internetem, odtworzyła transmisję na Twitchu, przetrwała test obciążeniowy procesora, a nawet udało się odpalić grę i był to, jak żeby inaczej, Free Doom. Zapytajcie, jak z żywotnością. Otóż napięcie zestawu spadło podczas testu z 13,05 V do 12,35 V. Według autora i jego szacunków oznaczałoby to, że komputer na bateriach byłby w stanie działać nawet ponad godzinę. I oczywiście to wszystko, co udało się uzyskać, to bardziej pokaz kreatywności niż praktyczne rozwiązanie. Poza tym, jeżeli mówimy o zasilaniu takiego komputera przez baterię, to mamy też laptopy, natomiast trzeba przyznać, że taki eksperyment jest zdecydowanie ciekawy i po prostu robi wrażenie. Wizja konsoli PlayStation 4 zamkniętej w naszych rękach jako handheld to żadne science fiction, bo to, co za chwilkę zobaczycie, pokazuje, że wyobraźnia moderów kompletnie nie zna granic. Jeden z użytkowników Reddita zbudował w pełni funkcjonalne, przenośne PlayStation 4 i urządzenie, tak szczerze mówiąc, wygląda zaskakująco profesjonalnie. Obudowę wydrukowano w 3D i wykończono w srebrze
srebrnym kolorze, a w środku znalazła się odpowiednio przycięta płytka główna z PlayStation 4 Slim. Całość uzupełnia 7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080p, na którym gry działają natywnie. A aby ograniczyć pobór energii oraz temperatury, no to autor na całym układzie zastosował odpowiedni undervolting. Zapytacie, co odpowiada za chłodzenie tego małego potworka? Otóż jest to wentylator ze starego GTX 750, a drugie mniejsze śmigiełko znajduje się już wewnątrz całej tej obudowy. Z kolei mówiąc o zasilaniu, całość korzysta z 6 ogniw o pojemności 5000 mAh, co zapewnia od 1,5 do nawet 3 godzin grania, zależnie od tego, jak wymagający jest tytuł. Masa tego konkretnego projektu to 300 kg, ponieważ, co warto podkreślić, to nie pierwsze podejście do przenośnej wersji PlayStation, bo wcześniej ten sam użytkownik przygotował prototyp w kolorystyce bardziej czarnej, natomiast ta srebrzysta moim zdaniem zdecydowanie lepiej się prezentuje. Przenośne PlayStation 4 zachowało, jak żeby inaczej, wyjście HDMI, poza tym obsługę padów DualShock 4 oraz dorzucono dodatkowy ekran pokazujący temperaturę, no i zużycie energii. Jest to zdecydowanie pokaz imponującego moddingu, natomiast ja jestem ciekaw, ilu z Was chciałby mieć coś takiego w kieszeniach. Ja zdecydowanie. Skoro w ogóle mówimy o wszelakich modach, no to właśnie, pewien modder i fan GTA postanowił, że umieści GTA 3 w telewizorze stojącym w świecie GTA San Andreas, a następnie sprawi, że uda się uruchomić w nim jeszcze GTA Vice City. Dzięki tej modyfikacji my, jako postać CJ, jesteśmy w stanie podejść do telewizora stojącego na ulicy, a następnie właśnie na tym telewizorze uruchamiamy sobie rozgrywkę, no i możemy cieszyć się grą w grze. Materiał bardzo szybko stał się bardzo popularny jako ciekawostka, pewnie trochę napędzana informacjami o GTA 6, o którym z różnych względów jest ostatnio coraz głośniej. Natomiast Drixion, bo tak nazywa się użytkownik, nie poprzestał wyłącznie na telewizorze i podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej oraz stworzył prawdziwe GTA Multiversy. Połączył GTA San Andreas, GTA Vice City oraz GTA 3 w jedną całość za pomocą portali działających w czasie rzeczywistym. Tym samym nie uruchamiamy kolejnej gry w grze za pomocą telewizora, a zamiast tego możemy między nimi bezpośrednio przechodzić. Dosłownie możemy poruszyć się bohaterem San Andreas, zdobyć poziom poszukiwania, a następnie wejść do różowego portalu i w ułamku sekundy przenieść się do Vice City, przejmując kontrolę nad tamtejszą postacią. I tak, portale działają tutaj dosłownie jak okna do innych światów. I na przykład, jeżeli stoimy sobie w jednej grze, można zobaczyć postacie znajdujące się w drugiej, a następnie wpłynąć na nie, dajmy na to, za pomocą broni. A samo przejście między jednym światem a drugim odbywa się bez jakichkolwiek ekranów ładowania, więc też nie musimy czekać, aż cokolwiek się wczyta. Drixie wykorzystał projekt RE3 oraz ReVC, a następnie zmodyfikował całość tak, aby te trzy gry działały jednocześnie w ramach jednego procesu systemowego, natomiast jest tutaj jeszcze jedna ciekawostka, no bo mówimy o wirtualizacji Windowsa na Macu. Pozostaje teraz tylko pytanie, kiedy taki projekt zostanie udostępniony publicznie, bo tu i teraz niestety nie można w niego jeszcze zagrać, aczkolwiek, no trzeba przyznać, wygląda to imponująco. Wróćmy może jednak do tematów DIY, bo na Reddicie pojawiła się jeszcze jedna bardzo, ale to bardzo ciekawa rzecz. W dobie dyskusji o tym, jaki sens mają fizyczne nośniki, na przykład dla konsol, ktoś stwierdził, iż pokaże, że na PC-cie da się wiele rzeczy zrobić kreatywnie. I tak oto tanie nośniki SSD zamieniły się na kartridże z grami na Steama. Twórca o pseudonimie Jibril Sama wykorzystał używane dyski SSD SATA o pojemności 128 GB, które kupił za plus minus 35 do 40 zł od sztuki, następnie wydrukował na drukarce 3D bardzo ciekawe obudowy, do tego dorzucił etykiety, no a na dyskach umieścił gry ze Steama. Dzięki temu wszystko dosłownie przypomina kartridże ze starych konsol. Najciekawsze jest jednak ich działanie, bo po wciśnięciu dysku do stacji dokującej, która też została odpowiednio spreparowana, gry uruchamiają się automatycznie. Całość działa, co pewnie dla części z Was nie będzie żadnym zaskoczeniem, pod kontrolą Linuxa i po wrzuceniu takiego kartridża uruchamiana jest specjalna reguła, która z kolei aktywuje specjalny skrypt, no i odpala odpowiedni tytuł. Autor w tym wypadku podzielił się swoim dziełem, no i udostępnił szczegółową instrukcję pozwalającą otworzyć taki projekt w domu. I oczywiście gra w tym wypadku nadal korzysta z cyfrowej licencji przypisanej do konta Steam, aczkolwiek takie fizyczne wsuwanie kartridża do, powiedzmy, komputera nadaje graniu wyjątkowego i bardzo oldschoolowego klimatu, a mając instrukcję, naturalnie coś takiego można zrobić samodzielnie i to jest akurat mega ciekawa wizja gamingu. I w zasadzie zaczynam się zastanawiać, czy to nie byłaby całkiem ciekawa koncepcja, aby na przykład gry w formie fizycznej były sprzedawane albo na takich dyskach, albo dajmy na to na pendrive'ach. Co sądzicie? Wyobraźcie sobie jakiś przedmiot powiązany z Nvidią, który kosztuje równowartość setek flagowych kart graficznych RTX, a jednocześnie nie mówimy tutaj o żadnej elektronice. Słynna czarna kurtka Jensena Huanga, będąca w branży tym, czym dla Apple jest na przykład czarny Golf Steve'a Jobsa, została wylicytowana na aukcji Sotheby's za wręcz niewiarygodną kwotę. Przed licytacją eksperci szacowali, że podpisany egzemplarz marki Tom Ford może kosztować maksymalnie $60 000.
Ostatecznie, jak się okazało, po zaciętej walce naprawdę wielu zainteresowanych udało się uzyskać kwotę $960 000. To wielokrotnie więcej niż przewidywano i żeby wam zobrazować skalę tej kwoty, no to można powiedzieć, że za te same pieniądze można tu i teraz kupić plus minus 200-240 kart graficznych RTX 5090, a gdybyśmy mówili o cenie MSRP, no to wtedy można by nawet sięgnąć po 480 kart graficznych RTX 5090, których cena sugerowana w momencie premiery wynosiła około $2000. No ale umówmy się, nie każdy potrzebuje takiej ilości kart graficznych, a kurtka Jensena, no to jest już pewien artefakt. Zresztą autentyczność ubrania weryfikowano ze skrupulatnością godną dzieła sztuki, analizując układy zgięć skóry na historycznych zdjęciach z konferencji. Jeżeli natomiast chodzi o kwotę, którą udało się uzyskać, no to ona ma trafić na cele charytatywne. Wygląda natomiast na to, że świat technologii doczekał się naprawdę własnych, bezcennych, kolekcjonerskich przedmiotów. A wy, jeżeli mielibyście takie pieniądze, kupilibyście taki istotny fragment technologicznej historii, czy jednak przeznaczylibyście takie środki na coś innego? Na koniec zostawiłem sobie jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, która pojawiła się w lipcu. Mianowicie Samsung zaprezentował swoje nowiutkie smartfony. Zacznijmy od modelu Z Flip. Otrzymał on ekran główny 6,9 cala AMOLED, no i powiększony 4,1 cala wyświetlacz zewnętrzny. W środku znajdziemy Exynosa 2600 i 12 GB RAMu oraz baterię 4300 mAh, a jeżeli chodzi o oczka na świat, są to aparaty 50 megapikseli, no i szerokokątny 12 megapikseli. Odświeżeniu uległ także bezkompromisowy Fold Ultra. W tym wypadku po rozłożeniu oferuje on ekran 8 cali, no a jeżeli chodzi o ten zewnętrzny, to jest to 6,5 cala. Napędza go Snapdragon 8 Elite generacji 5 z 12 lub 16 GB RAMu. Wszystko zależy od tego, jaki wariant pamięci na dane wybierzemy. Za zasilanie Folda Ultra odpowiada bateria 5000 mAh, a pod fotografię otrzymujemy potężny aparat 200 megapikseli jako główne oczko, wspierany przez moduł szerokokątny 50 megapikseli, no i teleobiektyw 12 megapikseli. Największym zaskoczeniem był jednak nowy, bardziej paszportowy wariant Folda, czyli Fold 8. Ma on bardziej kwadratowe, poręczne proporcje, no i oferuje ekran zewnętrzny 5,4 cala oraz wewnętrzny ekran 7,6 cala. Jeżeli chodzi o procesor oraz warianty pamięci, dostajemy tutaj to samo co w Foldzie Ultra, natomiast patrząc na baterię jest to 4800 mAh, a mówiąc o aparatach jest to podwójny zestaw aparatów 50 megapikselowych. No i jak możecie się spodziewać, to on wzbudził największe zainteresowanie wśród np. recenzentów, a internet zalały materiały na jego temat i wnioski są następujące. Świetny rozmiar, wysoka poręczność, ale zgięcie na środku tego składanego ekranu jak było tak jest, chociaż teraz podobno pozostaje ono trochę mniejsze. Niemniej taki Fold 8 moim zdaniem może być faktycznie dosyć łakomym kąskiem dla wszystkich tych, którzy mają dosyć tych ogromnych smartfonów i poszukują czegoś ogólnie bardziej kompaktowego z ewentualną opcją rozłożenia do większej formy. A wy, który z tych modeli byście wybrali dla siebie? Dajcie znać. I to, moi drodzy, wszystko jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał oraz podsumowanie najciekawszych wydarzeń technologicznych. Jeżeli coś pominąłem, a waszym zdaniem było to niezwykle intrygujące, no to podzielcie się tym newsem, tą informacją w komentarzu, a my widzimy się już za miesiąc w kolejnym takim podsumowaniu. Na razie, cześć!